Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj witam Was w tym filmiku, który będzie takim vlogiem trochę, można powiedzieć. Za chwilę mam już lekcję, więc nie będę się rozgadywać, ale chciałam dzisiaj koniecznie nagrać Wam filmik, dla Was filmik, dlatego że na dzisiejszym klubie książki przychodzi do nas autorka książki i chciałam opowiedzieć Wam też, skorzystać z okazji, żeby opowiedzieć Wam, jaką książkę czytaliśmy, jak w ogóle wyglądał nasz klub książki i jak to się stało, że spotykamy się z autorką tej książki. Jestem bardzo podekscytowana tym wydarzeniem, ale za chwilę, tak jak mówię, mam lekcję. Pierwszą lekcję dzisiaj mam co prawda nie swoją, to znaczy nie taką lekcję z uczniem, ale będzie to lekcja rosyjskiego, to znaczy moja wymiana językowa. Nie wiem, czy już widzieliście mój filmik o tym, jak mówię w różnych językach. Jeśli macie ochotę sobie zobaczyć, jak mówię, usłyszeć, jak mówię po rosyjsku, to możecie, aczkolwiek nie ma się aż tak czym chwalić, bo ten rosyjski jeszcze pozostawia dużo do życzenia. Także już sobie wleję wodę na lekcję. Po polsku mówimy wlewać wodę i wlać wodę do szklanki. To jest szklanka, pamiętajcie, kiedy jest ze szkła, to szklanka, a na przykład herbatę albo kawę zwykle pijemy z kubka. Co prawda ja herbatę wypiłam dzisiaj w takiej grubej szklance też, ale powiedzmy, że zwykle pijemy ją z kubka. A może jeszcze ktoś z Was mnie nie zna, więc dla tych z Was, którzy mnie nie znają, mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. To co, zaczynamy ten filmik, zaraz zaczynam też zajęcia z rosyjskiego, a potem już inne lekcje. Cześć, pozdrowienia z Grodna. I za mną już w sumie wszystkie lekcje poza klubem książki właśnie, więc teraz czekam jeszcze na autorkę książki, bo tak jak Wam mówiłam, dzisiaj mamy spotkanie z autorką książki, więc jestem bardzo podekscytowana, już się nie mogę doczekać i już na nią czekam w sumie tutaj, bo miałyśmy spotkać się chwilę wcześniej, więc już czekam tutaj na Zoomie, żeby ją powitać wcześniej niż inni i odpowiedzieć w razie czego na jej pytania, jeśli by takie miała przed spotkaniem. Już jest autorka książki, widzicie? Mogę ją wpuścić teraz. Na moim Zoomie to jest napisane co prawda po francusku, ale po polsku mówimy wpuścić kogoś albo przyjąć na spotkanie. Dzień dobry jeszcze raz. Witamy autorkę dzisiaj książki i faktycznie może przejdziemy od razu do pytań. Czy ktoś ma jakieś pytanie na początek albo chciałby coś powiedzieć? Bo wy czytaliście tą moją pierwszą książkę, czyli Pomiędzy kłamstwami. To jest faktycznie moja pierwsza książka i nie ukrywam, musiałam sobie sporo przypomnieć, bo to już 4 lata minęło od wydania, więc trochę rzeczy mogłam zapomnieć. Bardzo nam się podobała, chyba wszystkim. Ostatnio mieliśmy spotkanie już takie podsumowujące, kiedy rozmawialiśmy o zakończeniu i nie mogliśmy dokończyć tej dyskusji, bo każdy miał coś do powiedzenia o tym, a co się stało z tą osobą, a co się stało z tamtą. Tak, a bardzo mi się podoba pani książka, ale mogłaby być znacznie dłuższa. Jestem z wykształcenia muzykiem. Jestem dyrygentem symfonicznym i więc pani się domyśla na pewno, że o co zapytam. Więc tak, i najpierw chciałoby mi się powiedzieć, że to jest niesamowite poznać autora na żywo. Skąd pomysł na motyw muzyczny właśnie w tej książce? Dla mnie ta muzyka tam jest raczej formą komunikacji niewerbalnej, czyli oni na pozór kłamią, znaczy nie na pozór, oni w życiu kłamią, ale muzyka za nich nie kłamie. Więc to jest raczej forma takiej prawdziwej komunikacji między tutaj bohaterami, bo w muzyce nie kłamią, ale nie jest to forma ucieczki. Nie chciałam takiego prostego przełożenia, że oni od wojny uciekają muzykę, to byłoby zbyt proste. Kolejne książki
pokażę wam. Pokażę wam jeszcze ostatnie, mam taką trzyczęściową opowieść napisaną. Na razie są 2 części wydane, trzecia ma być jesienią, w której bardziej odnoszę się już nie do muzyki, ale właśnie do malarstwa. I to jest na przykład taka książka, która się nazywa Zapach ziół i Zapach lasu. No i tutaj już z okładek widać, że jest to malarstwo pana Alfonsa Muchy, więc tutaj sobie pozwoliłam na takie malarskie wtyczki, więc te emocje gdzieś związane ze sztuką staram się przemycać. Ja mam jeszcze jedno zapytanie. A jaką radę dałaby Pani początkującym autorom? Pisać. I odwagi to przede wszystkim, bo często w głowie nas wstrzymuje taka nieśmiałość, skromność, że jesteśmy, że to może nie jest dobre, może tak, ale jeżeli nie pokażesz tego drugiej osobie, to się nie przekonasz. I jeszcze takie pozwolenie sobie na popełnianie błędy. Każda napisana książka, czy wydana, czy nie wydana, jest tylko jakby pierwszym stopniem do kolejnej, która będzie jeszcze lepsza. To jest tak, że ja przez 10 lat pisałam do szuflady. I ktoś kiedyś powiedział, no czemu nie wyjmuję tych z szuflady? Wyjęłam jedną i poświęciłam dużo czasu. Wyjęłam taką, taka bardzo długo leżała, ja ją wydałam, to jest zwykła historia i wierzcie mi, poświęciłam bardzo dużo czasu na dostosowanie jej do tego, co ja aktualnie czuję i czym aktualnie żyję, więc stwierdziłam, kolejnych już wyjmować nie będę. One były napisane po to, żeby one zostały w tej szufladzie, bo ja się na nich uczyłam pisać. Uczyłam się opowiadać, uczyłam się konstruować swoje myśli, i nie czuję, żeby one były na tyle dobre, żebym ja chciała je pokazać światu. Więc tym początkującym jeszcze piszcie. Jak najwięcej. Próbujcie. Tak jak więc widzieliście, spotkaliśmy się wczoraj z autorką książki z Mają Drozd, z autorką książki Pomiędzy kłamstwami. To jest jej pierwsza książka, ale nie jest to jedyna książka. Ma już 3 poza nią i jeszcze jedna teraz będzie opublikowana jesienią, więc macie z czego wybierać. Bardzo, bardzo Wam polecam. I ja, i cała grupa, bo wszystkim się bardzo podobała ta książka. Jeśli macie ochotę szczególnie na jakąś lekturę po polsku, wiem, że nie jest łatwo wybrać jakąś książkę do czytania, kiedy jesteśmy obcokrajowcem i kiedy chcemy uczyć się polskiego i po prostu uczyć się z jakąś książką, uczyć się w trakcie czytania, bo albo trafiamy na coś, co jest niezbyt interesujące czasem. Niektórzy mówią mi, że czytają na przykład książki dla dzieci, ale tam niekoniecznie jest prosty język, wiecie, to też są książki pisane dla Polaków. I teraz, kiedy czytam dużo bajek z moją córką, to mogę potwierdzić, że ten język w tych bajkach i w tych książkach dla dzieci wcale nie jest taki prosty, jak mogłoby się zdawać. Dlatego myślę, że warto czytać coś po prostu o tematyce, która nas interesuje, bo wtedy oczywiście mamy ochotę przeczytać, no i coś, co nas wciąga po prostu, bo też wtedy mamy ochotę czytać dalej, chcemy się dowiedzieć, co będzie dalej. Dlatego bardzo Wam polecam tę książkę Pomiędzy kłamstwami. Myślę, że była bardzo wciągająca i nie tylko dla mnie, ale też dla innych uczestników tego kursu. Też właśnie, tak jak mówię, dla osób, dla których to była pierwsza w ogóle książka, którą czytali po polsku. Akcja książki toczy się w trakcie II wojny światowej, więc z jednej strony moglibyśmy pomyśleć, temat trochę oklepany i szczerze mówiąc, kiedy wybierałam tę książkę do klubu książki, to była trochę moja pierwsza myśl. Bałam się, że ludzie pomyślą, że to oklepany temat, że już niczego się więcej o tym nie dowiedzą, że wszystkie polskie książki powstają o II wojnie światowej. Ale nie do końca. Ta książka nie jest typową książką o tematyce ruchu oporu i tematyce II wojny światowej. I na początku trochę nam się tak wydaje, bo czytamy, wydaje mi się, że to będzie kolejna historia miłosna, kolejny romans w trakcie II wojny światowej. Ale potem okazuje się, że wcale nie, że wszystko jest zupełnie inaczej niż myśleliśmy
Zresztą autorka w trakcie spotkania nam też o tym opowiadała, że w jej zamyśle to miało być jak takie układanie puzli, że najpierw sobie te puzzle układamy, wydaje nam się, że wiemy już, co będzie dalej, a potem okazuje się, że ona te puzzle odwraca na drugą stronę i jednak jest zupełnie inaczej niż myśleliśmy i myślę, że to jej się bardzo udało. I tak jak widzieliście, w trakcie spotkania padało dużo innych pytań. W ogóle jestem taka szczęśliwa, że ten klub książki powstał. Powstał tak trochę spontanicznie, bo nie byłam jakoś przygotowana do tego w 100%, że mentalnie oczywiście, że ten klub książki powstanie akurat teraz, a jakoś tak to wyszło spontanicznie. No i jeszcze spotkanie z autorką było taką wisienką na torcie tego klubu książki, można powiedzieć. Jestem teraz przy głównej ulicy w sumie, gdzie jest dużo samochodów, spory ruch. Teraz przychodzę przy przystanku, to jest przystanek autobusowy. I idę dalej, idę właśnie do mojej babci akurat trochę popracować, bo trudno się skoncentrować w domu z dzieckiem. Dlatego idę trochę popracować gdzieś indziej. No i oczywiście przy okazji odwiedzić moją babcię, nie to, że tylko do pracy. Dużo pytań też padało o to moich kursantów, czy będzie kolejna część tej książki, bo tak im się podobała, że chcieliby oczywiście czytać dalej. Ale autorka użyła tutaj bardzo ciekawego wyrażenia. Powiedziała, że zwykle te dalsze części to już jest taki odgrzewany kotlet trochę. I faktycznie po polsku tak mówimy, kiedy mówimy, że coś jest odgrzewanym kotletem, to jest już coś nieciekawe, no bo już o tym mówiliśmy, już to wszyscy słyszeli, dlatego jest to jak takie odgrzewane jedzenie, czyli jedzenie, które już zostało wcześniej przygotowane, nie jest już świeże i które po prostu odgrzewamy, czyli odgrzewamy ponownie i jemy. Więc autorka jest naprawdę przesympatyczną osobą, spotkanie było cudowne i bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, że udało nam się ją poznać i że mogła odpowiedzieć też na pytania kursantów i że też kursanci mieli taką okazję porozmawiać z kimś innym po polsku, bo kiedy rozmawiamy cały czas z jednym nauczycielem w jednym języku, znaczy w języku, którego się uczymy, to też, mam nadzieję, że coś słychać, to też nie jest to już takie wyzwanie i widziałam nawet po ich twarzach, że to było większe wyzwanie. Dlatego właśnie polecam Wam kolejną edycję Klubu Książki, która będzie jesienią. Będziemy czytać inną książkę tym razem. Wszystkiego dowiecie się na stronie internetowej. I polecam Wam też książki Mai Drozd. To tak w ramach nauki polskiego powiem Wam, że to jest duże skrzyżowanie, tak mówimy, na takie ulice, które się krzyżują ze sobą, a tu widzicie znak roweru, więc to jest po polsku ścieżka rowerowa. Tutaj czekam na zielone światło, mamy sygnalizację świetlną, właśnie przejechał autobus i tak jak widzicie jest czerwone światło, ja będę czekać na zielone i zaraz będę przechodzić, będę przechodzić przez ulicę. Dajcie mi znać, jeśli interesują Was takie tematy miejskie, jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej takich słówek. Myślę, że to praktyczne, znać te wszystkie słówka, których używamy, kiedy spacerujemy po mieście, a to prawda, że rzadko mam okazję Wam o nich mówić, również dlatego, że przyznam, że krępowało mnie to zawsze tak spacerować z kamerą przez ulicę i mówić jednocześnie, ale chyba im jesteśmy starsi, tym mniej rzeczy nas krępuje i dorastamy, dojrzewamy do tego, żeby po prostu robić to, na co mamy ochotę. Tak zresztą też mówiła autorka tej książki Pomiędzy kłamstwami. Mówiła, że późno się zabrała do tego pisania, to znaczy pisała do szuflady przez długi czas, ale późno opublikowała tę książkę, późno się zdecydowała na to, żeby się podzielić nią ze światem i jej myślami ze światem, bo faktycznie jest to takie pokazywanie siebie, pokazywanie swoich myśli, swoich emocji. Więc myślę, że to może być inspiracja. Myślę, że to może być inspirujące dla tych z Was, którzy może piszą gdzieś do szuflady albo coś robią i zastanawiają się nad tym, czy się tym podzielić ze światem, czy nie. To może być to później sukcesem. Więc jeszcze raz
Bardzo Was serdecznie zapraszam na następną edycję Klubu Książki. Informacje o następnej edycji będą już niedługo, więc będziecie musieli śledzić informacje, ale ja oczywiście będę jeszcze mówić dużo na ten temat i serdecznie Was zapraszam. I oczywiście jeszcze raz polecam Wam wszystkie książki Mai Drozd. Nawet jeśli nigdy nie czytaliście po polsku, to może być świetna okazja, żeby zacząć. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten filmik, że uczycie się polskiego ze mną i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa pa!